Witajcie moi kochani na kanale Jachtomaniak. Tym razem zabiorę Was na trochę wakacyjny odcinek do ukochanej przez wszystkich Polaków i wielu Europejczyków Chorwacji. Startujemy z miejscowości o wdzięcznej dla żeglarzy nazwie, czyli Marina. Marina jest to miejscowość położona w okolicach Trogiru, a która to ma bardzo dużą marinę, którą widzicie tutaj za mną. Z tej mariny startuje mnóstwo jednostek, przede wszystkim katamaranów. Jest tutaj chyba z 50 katamaranów, które wybierają się na rejsy czarterowe, na wycieczki, w szczególności po Dalmacji, ale również bardziej na południe, czyli do Czarnogóry i Albanii. Ja tym razem do Chorwacji wybrałem się 100% wakacyjnie, 100% relaks, dlatego nie będę żeglował, nie będę rejsował, ale pokażę Wam kilka ciekawych marin, kilka ciekawych miejscowości oraz hoteli, w których moglibyście się potencjalnie zatrzymać, bo są to hotele naprawdę godne polecenia, a warto zatrzymywać się w miejscach, które już ktoś kiedyś odwiedził, sprawdził i może z czystym sercem polecić. W miejscowości Marina zatrzymaliśmy się w hotelu z chyba najlepszym widokiem w mieście. Hotel Marinus ma niesamowity stosunek ceny do jakości i oferuje widok na prywatną plażę najlepszą w mieście. Góry, zatokę, marinę z przepięknymi jachtami i na samo urokliwe miasteczko Marina. Naszym zdaniem za cenę trochę powyżej średniej otrzymujemy jakość hotelu naprawdę 5-gwiazdkowego. Poranne śniadania przygotowane są zarówno w formie szwedzkiego stołu z produktami lokalnymi naprawdę najwyższej jakości. Czuć i widać, że nie są to produkty ze zwykłego sieciowego marketu, tylko starannie wyselekcjonowane wyroby od lokalnych producentów. Hotel na śniadanie oferuje dodatkowo menu z karty, gdzie danie przygotowuje indywidualnie szef kuchni, który szczyci się wieloma nagrodami kulinarnymi, co zdecydowanie czuć podczas konsumpcji posiłków. Na śniadaniu absolutnie zachwycił nas autorski chleb szefa kuchni wypiekany na miejscu. Z odrobiną masła i lokalnej, niepowtarzalnej oliwy stanowił absolutnie genialną, prostą, a zarazem najlepszą opcję na śniadaniu. Byliśmy zachwyceni poziomem posiłków w hotelu Marinos. Hotel był niedawno wyremontowany i obecnie naszpikowany jest nowoczesnymi rozwiązaniami. Posiada podziemny parking, siłownię, saunę, 2 baseny, w tym jeden podgrzewany, jacuzzi, spa, opcję masaży, windy, całodzienną restaurację, inteligentne sterowanie pokojem z pulpitu, w tym klimatyzacją. Pokoje wyposażone są w obszerne balkony ze szklanymi szybami z widokiem na zatokę. W pokojach ma się wrażenie, jakby remont przeszły wczoraj. Wszystko jest bardzo sterylne, estetyczne i z każdej strony czuć, że naprawdę dbają o klienta. Pod hotelem przy plaży zlokalizowany jest mały ogród z drzewami, bardzo wygodnymi leżakami oraz dużymi łóżkami z matracami i baldachimami, z których można korzystać dowoli bez dodatkowej opłaty. Plaża jest 2 razy dziennie sprzątana, woda bardzo przejrzysta, miejscami naniesiony jest drobny, estetyczny żwir. Co jakiś czas występują drobne kamienie na plaży, ale raczej należą do tych mniejszych, do których już przywykliśmy w Chorwacji, a nawet zaczęły sprawiać przyjemność naszym kręgosłupom jako naturalny masaż przy leżeniu na plaży. Przy ogrodzie zlokalizowana jest dodatkowa restauracja z beach barem. Jest to absolutnie najlepsza lokalizacja noclegowa w tym mieście, do którego nieraz będziemy wracać, nie tylko z powodu chleba o niezapomnianym smaku. Jeżeli wybieracie się na jakiś rejs w Chorwacji lub planujecie takowy, to myślę, że miejscowość Marina jest doskonałym miejscem startowym, skąd możecie zacząć tą przygodę. Po pierwsze, do Chorwacji dotrzecie bardzo szybko. Samolotem godzina 20 do Zadaru lub do Splitu, samochodem około 12-13 godzin. Po drugie, mamy tutaj fantastyczną infrastrukturę żeglarską, która jest oceniana tak naprawdę jako najlepsza infrastruktura w Europie. Porty, mariny, locje są bardzo nowoczesne, zaplecze sanitarne jest na bardzo wysokim poziomie, oczywiście związane z wyższymi opłatami portowymi, ale myślę, że gra jest warta tej świeczki. Jest tutaj do wyboru mnóstwo opcji czarterowych. Ta miejscowość jest też idealnie zlokalizowana pod względem geograficznym, a każdego wieczoru zatrzymujecie się w nowym porcie, przy których bardzo często zlokalizowane są tak zwane konoby, czyli restauracje, które serwują świeże owoce morza, złowione dokładnie tego samego dnia, co czuć zresztą na talerzu i co mogę tylko i wyłącznie potwierdzić.
Z miejscowości Marina udajemy się na krótką wycieczkę do Primoszten. To miasteczko liczące zaledwie 2000 mieszkańców jest polecane przez wielu Polaków jako jedno z najbardziej urokliwych. Primoszten przypomina trochę Dubrownik. Stare miasto z murami obronnymi umieszczone jest na niewielkiej wyspie, na którą można się dostać przez jedyny most. Przy wyspie umieszczona jest też urokliwa marina, w której cumują jachty. Miałem okazję spotkać Polaków, którzy przypłynęli tu na wakacje, jednym z najbardziej okazałych katamaranów w porcie. Dawniej Primoszten znajdował się jedynie na wyspie. Podczas tureckiej inwazji w 1542 roku miasto chronione było przez mury oraz wieże. Z lądem połączone było przez most wciągany do góry. Kiedy Turcy się wycofali, most został zastąpiony i w 1564 roku osadę nazwano Primoszten. Obecnie część zabudowy miasta znajduje się również na stałym lądzie. Rejon Primosztenu słynie z winnic. Ich fotografie zawisły nawet w centrum ONZ w Nowym Jorku. Największa plaża miasteczka nazywa się Raduka. Jej mniejsza część, Mala Raduka, jest uznawana za jedną z 10 najpiękniejszych plaż w Chorwacji. Ja mogę to tylko potwierdzić, ponieważ woda jest tu niezwykle przejrzysta i dodatkowo ozdobiona pomnikami wyrastającymi z tafli wody. Ku mojemu zaskoczeniu nie było w tym miejscu wielu turystów, mimo trwającego sezonu. Jest to kurort godny polecenia osobom chcącym zdecydowanie wypocząć w ciszy. Nie ma tu wielu miejsc do imprezowania, za to na przykład każdego lata organizowany jest tradycyjny wyścig osłów, co upamiętnione jest również na jednej z rzeźb blisko plaży. W trakcie podróżowania autem przy drodze spotkacie wielokrotnie lokalnych sprzedawców. Radzę Wam się zatrzymać, bo jeśli tego nie zrobicie, to minie Was bardzo duża przyjemność. Musicie chociażby skosztować naparstek lokalnej oliwy. Mało tego, że gwarantuję Wam, iż kupicie od razu kilka butelek, to już nigdy nie kupicie w Polsce pseudo-oliwy z supermarketów. Chorwacka oliwa ma smak, który jest nie do zastąpienia i gwarantuje złocistą jakość, dla której warto co roku tu przyjeżdżać. Na wzgórzu za miasteczkiem, jadąc w kierunku Trogiru, znajduje się mała kapliczka z wyjątkowo położonym cmentarzem. Rozpościera się stąd niezwykły widok na okolice, góry i morze w oddali. Warto przystanąć tutaj na kilka minut, ponieważ miejsce znajduje się tuż przy drodze głównej. Po niecałych 2 godzinach docieramy do jednej z destynacji, gdzie będziemy nocować. Miejscowość Igrane położona jest w samym centrum słynnego wybrzeża Makarska. Zatrzymaliśmy się w malowniczo położonym hotelu Tui Blue, który położony jest nad samym Adriatykiem, a za plecami rozpościera się istna ściana skał. Góry na wybrzeżu wznoszą się miejscami na wysokość aż 1700 metrów. Nie mieszkaliśmy jednego dnia wspiąć się samochodem po wąskich i kamienistych dróżkach bardzo wysoko w górę. Nie była to łatwa przeprawa dla naszego auta, jednak widok z góry rekompensuje wszystkie wcześniejsze niedogodności. Naprzeciwko Igrane widać wyspy Hvar i Brać oraz półwysep Pelješac. Hotel Tui Blue w Igrane możemy polecić z całą odpowiedzialnością. W szczycie sezonu nie było tu masy turystów, jak to jest chociażby nieustannie pobliskiej Makarskiej. Zdecydowanie można się tutaj zrelaksować i napawać przepięknymi widokami w dal na Adriatyk. Hotel Tui Blue w Igrane od samego poranka gwarantuje niezatrzymywalny przypływ endorfin. Serwowane śniadania w formie bardzo bogatego szwedzkiego stołu i konsumowane na tarasie zawieszonym prawie nad samym Adriatykiem nastawiają pozytywnie na cały pobyt w tym miejscu. Z tarasu rozpościera się widok na baseny hotelowe, przepiękną plażę z turkusową wodą i potężne góry, które za każdym razem robią na mnie te same piorunujące wrażenie. Jedynym minusem tego hotelu jest konieczność dodatkowego dopłacenia za napoje podczas kolacji w opcji pełnego wyżywienia i HB. Jest tu kilka basenów położonych malowniczo między drzewami sosnowymi i prywatny dostęp do najlepszej w mieście plaży, na której można wypożyczyć sprzęt wodny, taki jak supy, kajaki, skutery. Warto trochę odpłynąć od brzegu, żeby zobaczyć potęgę gór wznoszących się stromo nad wybrzeżem. Igrane to właściwie chorwacka wieś, którą zamieszkuje jedynie 399 mieszkańców. Igrane leży 15 km na południowy wschód od Makarskiej u podnóża góry Rilić, wznoszącej się na 1158 metrów.
szczególniakom polecam wyczarterować na cały dzień małą motorówkę, którą bez problemu można zwiedzić pobliską wyspę Hvar i jej urokliwe, niezamieszkałe zatoczki. Koszt najmu to około 100 euro plus benzyna około 30 euro za cały dzień. Po około 1,5 godzinie dopłynęliśmy do jednej z takich zatoczek, zrobiliśmy sobie lunch na plaży i trochę popływaliśmy w krystalicznie czystej wodzie. W jednej z takich zatoczek schował się nawet na cumowanie 25-metrowy luksusowy jacht, którego podziwialiśmy z pobliskiej zatoki. Pod koniec dnia można wybrać się na wieczorną wycieczkę do pobliskiej stolicy regionu, miasta Makarska, które liczy sobie 13 000 mieszkańców i jest centrum rozrywki. Makarska słynie z klubów, pubów i dyskotek. Wiele z nich organizowanych jest na świeżym powietrzu, a jedna nawet w olbrzymiej grocie. W czasie wakacji odbywają się tutaj również liczne imprezy kulturalne. W marinie zacumowanych jest wiele jachtów. Można w niej znaleźć połączenia promowe na pobliskie wyspy Hvar oraz Brać, bądź skorzystać z rejsu statkiem w kierunku ujścia rzeki do morza, gdzie miesza się woda słona i słodka. Zapraszam Cię do subskrybowania kanału. Zobacz drugi odcinek z naszego pobytu w Chorwacji. Zapinajcie szelki i zapraszam na bujanie.